Elżbieta Bednarek. Pracuję w Wydziale Rejestracji, Odwołań i Obsługi Cudzoziemców. Agnieszka Chaba zajmuje się stażami, pracuje w Wydziale do spraw realizacji form pomocy, analiz i projektów. Oni mogą nabyć status bezrobotnego bądź poszukujący pracy na podstawie wydanego zezwolenia od wojewody świętokrzyskiego. Osoba jest rejestrowana albo jako bezrobotna, albo jako poszukująca pracy. Osoby, które posiadają ten status PESEL, UKR, bo oni muszą mieć wtedy nadany, są rejestrowane, jeżeli spełniają wszystkie przesłanki, że tak powiem, do nabycia statusu bezrobotnego, to rejestrujemy jako osoby bezrobotne. Rejestracja jako osoba bezrobotna, taka osoba musi mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65, czyli nabyły ten wiek emerytalny, który obowiązuje w Polsce. Takie osoby powyżej tego wieku nie mogą się rejestrować u nas jako osoby bezrobotne, tylko jako poszukujące pracy. Zarejestrowany cudzoziemiec jako osoba bezrobotna może skorzystać ze szkoleń, ze staży, może również uzyskać dotacje, dofinansowanie do działalności gospodarczej. Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, może skorzystać z prac interwencyjnych, z doposażenia stanowiska pracy, jak również ze szkoleń z Krajowego Funduszu Społecznego. Osoba zarejestrowana jako osoba bezrobotna ma obowiązkowe ubezpieczenie od dnia rejestracji, więc oni przez cały okres zarejestrowania w urzędzie to ubezpieczenie posiadają. Jeżeli zgłosi członków rodziny, w dniu rejestracji może taką złożyć deklarację o ubezpieczeniu członków rodziny. Dzieci do lat 18, ewentualnie jeżeli się uczą do 25 roku życia. Dziecko rodzica może też zgłosić do ubezpieczenia, jeżeli wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, jak najbardziej nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia, mogą w dniu rejestracji takie osoby zgłosić. Jeżeli osoba zarejestruje się jako osoba bezrobotna, ma obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne już z dniem rejestracji, nie ma ubezpieczenia jako osoba poszukująca pracy. Osoba, która może mieć prawo do zasiłku w ciągu ostatnich 18 miesięcy musi mieć przepracowane 365 dni, czyli rok czasu, jeżeli chodzi o pełny etat, czyli ten rok czasu w ostatnich 18 miesiącach. Tu jest też kwestia rozwiązania stosunku pracy, bo nie przy każdym rozwiązaniu taka osoba będzie miała zasiłek od dnia rejestracji. Jeżeli chodzi o rozwiązanie za wypowiedzeniem, jeżeli pracownik wypowiada stosunek pracy, zasiłku taka osoba nie otrzyma. Zawsze liczony jest ostatni stosunek pracy. Jeżeli jest zwolnienie dyscyplinarne, też nie otrzyma zasiłku. Porozumienie stron, będzie miał zasiłek po 3 miesiącach. I tutaj też są wytyczne, jeżeli porozumienie stron z przyczyn ekonomicznych bądź likwidacja stanowiska pracy, zakładu pracy, upadłość, zmiana miejsca zamieszkania, wtedy taki zasiłek otrzyma od dnia rejestracji. Jeżeli będzie takie, jak to się mówi, zwykłe porozumienie stron, wtedy zasiłek jest po 3 miesiącach. Jeżeli chodzi o przyznanie prawa do zasiłku, osoby, które na przykład też pracują na umowę zlecenie, rok czasu też mogą się ubiegać, ale ich dochód musi osiągać minimalne wynagrodzenie w danym miesiącu i wtedy każdy miesiąc jest przeliczany do minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli w danym miesiącu osiągnie to minimalne wynagrodzenie, taki miesiąc ma zaliczony do prawa do zasiłku. Przy działalności gospodarczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne musi być wyższa niż minimalne wynagrodzenie. Długość zasiłku jest 180 dni i 365 dni. Wysokość zasiłku, no to jeżeli ma do 20 lat pracy jest na obecną chwilę, bo od 1 czerwca zmieniła się wysokość, jest 1783 zł i 90 groszy. Przez pierwsze 3 miesiące, przez kolejny okres posiadania prawa do zasiłku jest 1400 zł i 90 groszy. Powyżej 20 lat pracy jest 120% zasiłku, czyli przez okres pierwszych 90 dni 2140 zł i 70 groszy. Przez kolejny okres posiadania prawa do zasiłku 1681 zł i 10 groszy. Na ten moment będą organizowane tylko szkolenia grupowe, takie są przewidziane w tym roku. Jeżeli jest jakiś nabór na szkolenia takie indywidualne, no to na wniosek bezrobotnego lub tego poszukującego pracy urząd może sfinansować koszty szkolenia w wysokości
300% przeciętnego wynagrodzenia. Wtedy zostaje dla bezrobotnego wydane takie skierowanie na staż. Otrzymuje bezrobotny lub poszukujący pracy stypendium szkoleniowe w wysokości 100% kwoty zasiłku, jeżeli ma w danym miesiącu 150 godzin. Tak jakby na tym szkoleniu, tak? Jeżeli jest mniejsza ilość godzin, to wyliczamy to proporcjonalnie. Jeżeli na szkoleniu bezrobotny ma usprawiedliwioną nieobecność, jeżeli jest to zwolnienie lekarskie, jest tak jakby dniówka płatna 50% tego stypendium. Na koniec szkolenia uzyskuje zaświadczenie lub inny dokument wydany przez instytucję szkoleniową. O staż mogą ubiegać się osoby bezrobotne i osoby poszukujące pracy. Nabór jest w określonych terminach, wyznaczony przez panią dyrektor. Wtedy ci organizatorzy mogą składać wnioski bez kandydatów lub z konkretnymi kandydatami. Preferowani są organizatorzy, którzy po zakończeniu stażu dadzą zatrudnienie. Wtedy większa jest szansa, że ta osoba bezrobotna zostanie u tego pracodawcy, tak? Staże organizujemy od 3 do 6 miesięcy. Przed rozpoczęciem stażu, jak już jest zgoda na dany wniosek dana przez panią dyrektor, osoba bezrobotna musi przejść badania, na które kieruje organizator. On również za nie płaci, pokrywa wszelkie koszty. I spisujemy potem umowę trójstronną między organizatorem, stażystą i urzędem, tak? Łączny okres odbywania stażu u jednego organizatora nie może przekroczyć 12 miesięcy, a łączny okres staży w okresie 10 lat nie może przekroczyć 24 miesięcy. I bezrobotny nie może skorzystać ze stażu, jeżeli był u danego organizatora na stażu, jeżeli był u niego zatrudniony, jeżeli nie minęło 24 miesiące od daty ustania tego zatrudnienia i stażu. To jest taka nowość, która jest w ustawie od 1 czerwca 2025. Weszło takie coś, że jeżeli osoba nawet odbywała 3 miesiące stażu, to musi być ta przerwa 24 miesięcy. Jeżeli odbywała zatrudnienie lub jakieś tam inną umowę typu zlecenie lub przygotowanie zawodowe, to też musi odczekać te 24 miesiące, jeżeli chce u tego samego organizatora odbywać staż. 160% zasiłku dla bezrobotnych. To jest kwota stypendium stażowego. 2755,10 groszy. Tak, osoba może złożyć wniosek. Też są terminy konkretne na składanie tych wniosków. Kwota jest w tym roku 40 000 na dotację. Dotacja musi być utrzymana 12 miesięcy, żeby się wywiązać z tej umowy między prezydentem a bezrobotnym. Przed podpisaniem umowy musi być zabezpieczenie, tak jakby finansowe, którym musi być jeden poręczyciel, który tak jakby poręczy, tak, do tej umowy. Po podpisaniu umowy urząd w ciągu 14 dni przelewa środki finansowe na konto bezrobotnego. Później bezrobotny w ciągu 30 dni od daty otrzymania tych środków zakłada działalność i potem ma 2 miesiące od momentu przyznania tych środków na zakup sprzętu, tak? No to trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. Na dzień złożenia wniosku trzeba mieć IPD, indywidualny plan działania. To jest taka ścieżka, która pozwala na poprowadzenie osoby przez konkretne formy, żeby w końcu uzyskała to zatrudnienie. O środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą się ubiegać bezrobotni, którzy nie uzyskali środków na podjęcie działalności. W okresie 12 miesięcy nie przerwali żadnej z form pomocy z urzędu, nie złożyli do innego starosty wniosku o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, nie wykonują za granicą działalności gospodarczej, nie pozostają w okresie zawieszenia wykonywania działalności oraz w okresie ostatnich 2 lat nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń. No i tyle. Jeżeli nie ma pracy, chce się zarejestrować jako osoba bezrobotna, może umówić się telefonicznie na wizytę. Jest podany też na stronie internetowej numer telefonu, bądź elektronicznie złożyć wniosek o dokonanie rejestracji na praca.gov.pl. Musi posiadać profil zaufany bądź podpis elektroniczny.
Taki wniosek, jeżeli złoży i opatrzy podpisem właśnie elektronicznym, to jest rozpatrywany od dnia złożenia wniosku. Jeżeli chodzi o rejestrację elektroniczną, bo osobista umawia się do nas na termin do rejestracji na dany dzień i godzinę. I z dokumentami, które są potrzebne do rejestracji, czyli jeżeli jest to pierwsza rejestracja, to wszystkie świadectwa szkolne bądź dyplomy ukończenia szkoły, świadectwa pracy, kursy szkolenia, jeżeli takie posiada, bierze ze sobą takie dokumenty i z tymi dokumentami się rejestruje u nas. Świadectwa pracy, tak samo właśnie po zatrudnieniu, które określają, czy taka osoba będzie miała prawo do zasiłku, czy nie będzie miała prawa do zasiłku. Raz w miesiącu musi być utrzymany kontakt z Urzędem Pracy. Może być telefoniczny, może być osobisty, więc tutaj jest ta możliwość wyboru. Jeżeli chodzi o odmowę, tutaj nie ma, także chyba jest 3 razy, że odmówią. Po prostu mają taką możliwość odmowy podjęcia zatrudnienia bez ponoszenia konsekwencji. Przez okres 3 lat może być osoba zarejestrowana, chyba że przerwie tą rejestrację w urzędzie, czyli na przykład podejmie pracę, ewentualnie jeżeli by przerwała też jakąś inną formę pomocy, na przykład jakiś tam staż, szkolenie, to też podlega już wyrejestrowaniu. Dziękujemy również.